Prosty temat, prosta obserwacja, a wyniki nawet mnie zaskoczyły, także o tym będzie, ale na końcu filmu. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będę robił film dla siebie. Przy okazji sobie poobserwujecie przygotowanie pod kolejną instalację fotowoltaiczną, a w tym moim wypadku to będzie tutaj ten budynek za mną, czyli to jest stodoła i na niej jest plan zamontować 14 paneli 400W, także wyjdzie 2,8, 5,6 kW jakoś tak, ale na dwie strony, na południowy wschód i południowy zachód. Także mamy, słuchajcie, o, tak będzie prościej, 7:30, 26 listopada. Właśnie chodzi o ten czas, właśnie od tego listopada do przez grudzień, styczeń, przez ten najgorszy okres, niestety, ale tak, tutaj też porządki już robiłem, są przycięte tutaj choineczki na wędrówkę słońca. Niestety słońce jest, zaraz podejdziemy tam bliżej, słońce, zobaczcie, tutaj niziutko już zaczyna wychodzić i cały czas obserwacja. Tracker 5 kW, nawet to widać, jeszcze te dolne panele są zacienione, no bo po prostu, oj, przejdę kawałek, no przymarzło, przyczepą wjadę wreszcie. No niestety niżej nie obetnę, bo to jest osłona, żeby wiatr nie dostał się pod trackera. 385 jest bardzo ładnie w słoneczku, także on sobie tutaj będzie, słuchajcie, operował. Dodatkowo tutaj kiedyś, o, tutaj gdzie stoję, była kubka gnoju. Teraz już pomału, jak to mówią, mój śmietnik ogarniam. Ziemia została, tutaj była taka sterta ziemi, ze 2 lata stała, została ziemia zgarnięta, także tutaj będzie wszystko fajnie wyrównane. Na razie sobie rzuciłem siatkę, tutaj taką leśną, kurki sobie chodzą, dziobią. Ale do rzeczy. Tutaj jest to doła. Czyli tak, dzisiaj ma przyjechać kolegi brat, zrobić wycenę na wymianę dachu, także Eternic zjeżdża, jedzie o taki sam trapez jak mam tam. Nie będę dodawał na stodołę i pokażę wam później w trakcie filmu właśnie z jakich względów. Tutaj też stodoła będzie do ogarnięcia, dziura do zamurowania i plan jest taki. Tutaj jest plan, widzicie, o, właśnie to jest tak fajnie pokazane, tam gdzie ta dziura się kończy, to do tamtąd panela i zobaczycie dlaczego, jak cień idzie. Później muszę ten cień jeszcze poobserwować, jak dach wydłużą, troszeczkę go tam wydłużą, dojdą rynny i dołem też później cień, bo tracker rzuca po południu też cień, także to będzie obserwacja. I tutaj jest plan dać 7 paneli na wzdłuż, to jest 14 metrów stodoły, także ja mam panele 2 metry na metr, a tutaj mamy taki garaż, nie garaż, to idzie do likwidacji i tutaj też pójdzie 7 paneli, ale w pionie. Plan jest taki, żeby właśnie połączyć te 7 jedne, 7 drugie, żeby to połączyć szeregowo, jedne i drugie, a później na środku równolegle, czyli wolty zostaną te same, ale zwiększa się amperaż. I będę miał właśnie stronę południowo-wschodnią i południowo-zachodnią na taki okres jak teraz tak naprawdę, bo będą w pionie. No i pierwsza obserwacja, no tak mówiłem, ta szopka jest do rozebrania, cień z trackera, bo zobaczcie, tracker generuje cień, dlatego tu by weszło 8 paneli, ale chce się poodsuwać, bo też dach będzie wypuszczony i też będzie cieniu, chce się poodsuwać i wolę dać tutaj 7, tu 7, mieć 14 paneli, jak tu miecie 8, a tutaj nie mieć ani jednego. I dodatkowo panele już mam, panele leżą, bo panele są, zaraz wam pokażę, takie jak mam już na 2,4 kW instalacji. Także o, kurki trzeba puścić właśnie. I takie pomału przygotowania, bo jak to będę ogarniał, to ja na razie net meteringu dalej, ale powiem wam, różnie w życiu jest i trzeba się na spokojnie przygotowywać, obserwować, bo najprościej jest obserwować właśnie cień. Ja sobie jeszcze zdjęcia będę robił, jak to wszystko chodzi, bo zobaczcie, widzicie jak tu ładnie już słonko świeci, od samego rana operuje. No tracker zasłania, ale jakby tak policzył, jeden panel będzie zasłaniał i zobaczymy, o której ten cień zejdzie. No bo zobaczcie tam, o, słońce tyle co wyszło tak naprawdę, ono jeszcze niżej będzie. Także trzeba łapać, że tak powiem, każde słońce,
A że będzie tutaj wolny budynek, to można założyć. A panele będą takie jak tam, na tamtej instalacji. 2,4 kW i tak te stoją, co są tam sobie oparte. Także tak to wygląda. Mniej więcej. Dobra. Ja kurki puszczam i zdjęcia sobie będę robił, to później na koniec filmu jeszcze wrzucę taki pokaz slajdów, jak to się przesuwa i dla mnie to będzie właśnie ważne, bo będę mógł sobie poobserwować, już mieć materiał później, wiedzieć co dzieje, jak i dlaczego. No przy okazji tamtych obserwacji, to ja też mam tutaj instalację, jedną na południowy wschód, drugą na południowy zachód, tylko ta na południowy zachód właśnie jest zacieniana szybko tutaj przez dach stodoły, ale dzisiaj też sobie popatrzymy. Jeśli pogoda oczywiście wytrzyma, zobaczymy właśnie jaka jest różnica między tą a tą. Tutaj widać już nie jest w pełnym słońcu, tu jeszcze są zacieniania, a zobaczcie, nawet ja sobie idę, myślę, za takie ciemne, a też jakieś zacienienie szło. Tutaj dalej grzeją się ogniwa. No niestety, taki nawet cień rozproszony, widzicie, dołem idzie tutaj jeszcze troszeczkę cienia i robi robota. Dzień idzie z basenu akurat, bo to jest słońce takie niskie, zobaczcie, gdzie jest basen, a gdzie są panele, także każda przeszkoda robi robotę. I zobaczmy tak z ciekawości już na starcie, jak produkuje jedno, drugie, to no te na pewno nie produkują, bo to bardziej tło. Ale zobaczmy, słuchajcie, i tak mamy tutaj 2,4 kW na południowy wschód, no leci 600 W, także już sobie pomalutku leci. A tutaj na południowy zachód jest MPP Tracker. I tu idzie 0,2 A, a dokładnie to jest, zobaczymy czy nam się pamięta czy nie pamięta. 0,25 A, o nawet jeszcze nie zgubił, wczoraj sobie sprawdzałem, zobaczcie. 12 W idzie, tak no mówię, to jest takie tło. Tutaj na dole będzie nam później, słuchajcie, wszystko liczyć. 8 Wh produkcji mamy na dzisiaj już. Także na spokojnie też obserwacja. Jeśli oczywiście wytrzyma pogoda. No i dobra, obserwujemy. Godzina 9, także już coś tu się zaczyna słonko przebijać na tą ścianę, ale to jeszcze nie produkcja. Tak naprawdę jak widzieć jakiś pod kątem panele może od tyłu by, ale to na tą stronę nie patrzymy. Tutaj bezpośrednio fajnie daje, tak jak widać po trackerkach też cień idzie wzdłuż, czyli trackery teraz idą, że tak powiem, optymalnie, są teraz ustawione do słońca. One są zablokowane przeze mnie na południowy wschód, także około 12, 9, 10, około 11 je przestawię. Oczywiście jak jest słońce, jak nie ma słońca, to tak zostają w tej pozycji. No bo nie ma tutaj już za dużo śledzenia, a jak jest, to ręcznie przestawię, nie ma z tym problemu akurat. Niestety u nas zaczyna się coraz więcej dni wiecznych i takie chodzenie co chwilę, zakręcanie, odkręcanie, kombinowanie, blokowanie nie ma sensu. Ale dobre, tutaj widać cień, gdzie rzucają panele. I nie wiadomo, czy tego tutaj z boku ostatniego nie trzeba będzie po prostu dać na płasko, przesunąć tamte w prawo pionowe 6, a 7 dać na leżąco. Nawet niech sobie tam troszeczkę wystaje. To wszystko tak naprawdę będzie dopiero przemierzane, jak ten dach zejdzie. 7 paneli też można troszeczkę wyżej dać. Później też będę cień obserwował, jak właśnie tam pada. Dobra, mamy 9 zaliczoną. A już można też przy okazji, jak to też te uzyski idą, tak, że bezpośrednio w panele jedne i drugie. Tutaj mamy 2,4 kW, 1780 W leci. MPP trackerek, no to się nie dzieje. 1,3 A, także już około 50 W pewnie jest południowy zachód, kierunek, tak? No, popatrzcie, 70 W jest, muszę to wyżej przestawić po prostu, żeby było lepiej widać. A dwa trackerki, czyli 8,85 kW w tym momencie generują 5,5 kW. Nawet baterie coś leci. Tutaj leci pompa ciepła i leci ładowanie elektryka sobie. I tutaj mamy z 5 kW 3180 W, a z 385 kW mamy 2000
250 W. No i dobra. Coś tam baterkę pyka. Jest 10, także tutaj już po cieniu widać, że on będzie niżej poziomu tej płyty, także elegancko. Ale już tutaj trzeba będzie pomyśleć nad tym tematem. No i zaczyna się pomalutku pojawiać słońce tutaj już na południowym zachodzie. I właśnie to, o co mi chodziło, że panele będą do tutaj tej wyrwy. Także już by ten rząd praktycznie zaczynał delikatnie pracować. No oczywiście patrząc po cieniu, o mamy cień tutaj, to ten kąt jeszcze jest bardzo słaby, ale no i nie to. Ale patrząc tutaj, mogę już puścić trackery. Jak widzicie tutaj, to jest właśnie ten przebłysk słońca, czyli już słońce wyprzedziło tracker. Jak jest na środku tutaj belki, no to jest na równiutko. Także można na spokojnie już je puścić, niech sobie do wieczorka kręcą. Także obserwacja dalej. To już lecimy dalej, że tak powiem, z tematem. I no niestety, zobaczcie, niskie słońce i 1900 W leci z 2,4 kW na południowy wschód. Południowy zachód 800 W instalację daje 265 W. Trackery jeszcze nie przestawione, ale tutaj nie będzie za bardzo różnicy, bo ten odchył będzie taki jak w jedną, tak w drugą, także uzysk będzie taki sam i leci jak elegancko sobie leci 6 kW. Już można podejrzeć 11 kWh, już fajnie nabiło. I no oczywiście u mnie jeszcze pracuje to ustrojstwo, prawda, Noel 900 litrów i tutaj 66 róż heat pipe ładuje w bufor 300 litrów, znaczy w bufor zbiornik 300 litrów ładuje, a później ładuje jeszcze w tą 900. A tak wygląda mniej więcej ogrzewany dom. To nie w temacie, ale w międzyczasie. 11:30, także południe już nawet przechodzi. Ekipa była, pomierzyła dach, także jutro wycena i może do świąt już będzie dach wymieniony. No, a mi się podoba. Powiem wam, zrobię materiał nie z wymiany dachu, ale przed i po i jak mi powiem inni wyceny robili różne, to za robotę niektórzy chcieli więcej, jak tu mi wyjdzie całość. Także no dobra, lecimy z tematem dalej. I tak, tutaj już słoneczko operuje ładnie, także pół na pół operuje, bo świeci. Szukamy cienia, cień pada, no tak na wprost widać jak cień pada, także nawet troszeczkę przeszło, czyli już jest więcej słońca na tej stronie jak na tej stronie. Cień z trackera uciekł, także dobra, idziemy zobaczyć jakie uzyski, bo trackery są centralnie w słońcu dalej. Chyba zacienienia raczej. Nie ma zacienienia, bo widzę tam po cieniu. Mi wystarczy, że cień obserwuje różnych rzeczy i wszystko robi. Także zobaczmy na uzyski. I lecimy. Także mamy 1800 W, jakaś chmurka przyszła, także trochę są różnice, ale i taka pogoda jest przecież, nie? W listopadzie to i tak jest super pogoda, już jest 6 kWh do tej pory. Tutaj mamy, a i tak tam jest 1700, tutaj mamy 460, także już ponad 50% leci i 600 Wh. Sobie później z tego statystyka też pospisuję procenty, będzie fajnie widać. A te już tak w międzyczasie, że tak powiem. Tutaj mamy 6,5 kW nam leci. Dalej ładnie leci. 3,6 z piątki, 2,7 z 3,85. No, bateria już prawie pod korek nabita. I tutaj leci nam już 20 kWh, także bardzo fajnie to sobie leci. No, nie wiem, chmurki przyszły, także obniżę. 12:30. Także tutaj już południowy zachód elegancko. Widać nawet, że się podniósł ten cień dachu, jak będzie tak przygóduszony, także nie będzie przeszkadzało.
I tutaj panel wychodzi mniej więcej właśnie do płyty, tutaj do pustaków. Także tak naprawdę teraz czekam na cień. Cień z trackera jest już tam. Tam już jest, o zobaczcie jak się ciągnie. Także cień z trackera będzie wchodził. Na razie tracker jeszcze jest w słońcu, już niedługo niestety drzewka zrobią robotę. Ale ten będzie o wiele dłużej w słońcu, także będzie nadrabiał. A tutaj się trzyma bardzo ładnie. Jedna i druga strona jest oświetlona. Także idziemy zobaczyć na uzyski. Tutaj to już fajnie po cieniu widać z słupków, o. Widzicie, tak pada cień, także tak już większa połowa na tą stronę jest przerzucona. Tutaj też sobie paneliś powerbanka ładuję przy okazji. Dobrze, zacienienie zrobiłem, ale już schodzę. I zobaczmy. Ciemności. O, tego nie odpaliłem. Zaraz go odpalimy. Pamięta czy nie? Pamięta. I tutaj już mamy 1270 W. A dzisiaj ładnie, zobaczcie, 7,5 kWh. Fajnie napiekało. Baterię też ładnie podsyciło. Tutaj leci nam 538 W. Można zobaczyć, ile też było maksymalnie. 541 było maksymalnie. 1,1 kWh już z tego zestawu nabiło. A trackerki ładnie w słonko. Już widać też końcóweczka. Trochę było różnych tych, o widzicie, już się magazyn przeładował. Mała pojemność po prostu i tu nic nie przeskoczy. 6 kW leci dalej nam elegancko. Z piątki 3,52, z 3,85 2,54 nam leci. Bateria prawie do pełna. Energia mamy 25 kWh, na ile było 7. Także już ponad 30 kWh jest bardzo ładnie, plus jeszcze ten, dzisiaj 4 dyszki powinno skoczyć bez żadnego problemu. No i dodatkowo jeszcze kolektory lecą, także o zobaczmy, z ciekawości zbiornik był 42 stopnie, było 300 litrów, a teraz 300 litrów jest 49,6, prawie 50, do 8 stopni podniosło 300 litrów. Tylko przypominam, że tutaj to, co nie zostawi tutaj w tej wężownicy, to idzie później na tej i chwilę, układ działał tylko na kolektorach, zanim się z powrotem pompa ciepło włączyła. Także lecimy z tematem dalej. No i 14, i tracker wjechał z cieniem na pół ściany dosłownie, także powiem wam, nie wiem, czy będzie sens tutaj montować panele. Muszę to sobie jeszcze na kartce zobaczyć. Czy lepiej coś innego nie wykombinować. Także ten już zacieniony. Słońce już nisko siedzi. Piątka zacieniona, a tutaj 385, tutaj o jakiś cosik. Także zaraz tutaj obczajka. I jeszcze chyba ten tutaj koleżka, ale za chwilę i tak słońce poleci, pójdzie niżej. Także ta ściana bardzo dobrze. I nie wiem, czy tutaj nie nawalę po prostu do oporu tych paneli, a z tej zrezygnuję. Muszę sobie to po prostu teraz zobaczyć mniej więcej, jak to wychodzi. Za chwilę i tak tam już drzewa też będą tam te cień rzucać. Nawet jakbym drzewa tam zrobił porządek troszeczkę, to tracker mi robi tej roboty. Bo 14, mówię, to na pewno już od 13:30 wjechał tracker, a tego słońca jeszcze tam jest trochę, także tutaj nie wiem, godzinę, półtorej tego słońca to nie za bardzo chyba tej energii. Zaraz zobaczymy. Tu już też cień, cała stodoła już wjechała na panel, także za dużo uzysku nie będzie. Ale tak mniej więcej tam też o tej porze wjechało instalacja. Tracker zacienienie robił, także troszkę będzie porównanie. Jeszcze pod kątem coś panele walczą. Widać po cieniu, że jeszcze coś tam walczą. Także zobaczmy, czy coś z tego będzie, czy nic nie będzie. Zawsze coś z tego będzie, to mówią. I tak, jeszcze o 400 W jeszcze leci, 2,4 kW. Ładnie,
8,8 dzisiaj kWh. Jak na już 20, który się jest, bo już zapomniałem, 26 listopada to elegancko. A tutaj mamy no 21 watów. Także 1,6 kWh i tak nastukało. 385 jeszcze tam, no już go łapię spodem, obciąłem tą gałązkę, ale to już za dużo nie naszaleje. Jak widzicie, elektryka odpiąłem, tylko pompa ciepła leci i tam inne rzeczy w domu. Także baterię jeszcze zaczyna pchać, bo już bateria była na 100%, a troszeczkę zaczęło z niej ciągnąć. I tak, teraz 5 kW robi 680 W, a 385 robi 1670 W. Tu mamy 32, tam mamy 8, tam mamy jeszcze jeden, także ponad 40 kWh udało się zdobyć. Jeszcze się z jakieś 9 wyciągnie tutaj z tej baterii, z tamtej baterii, także nie ma, znaczy no wyciągnę, bo to już to tego nie liczę. Także nie ma źle. Dobra. Co? Chyba tyle tak naprawdę, bo tam już mi cień wszedł. Tutaj mam od przodu też produkcję z paneli. To tak mi się wydaje, że wystarczająco jest do tej, tak, do tej 14 tak naprawdę. Później tylko jeszcze ile finalnie wyszło tych kilowatogodzin, to tak bardziej z ciekawości wrzucę. Także 15. 385 też już zacieniona. No te drzewa, ja tam jeszcze coś mogę górą uszczypnąć, ale to dużo nie da, bo no szybko to słońce idzie na dół. Tutaj z tego co widzę, to jakby już jakoś to sensownie miało wyglądać, to właśnie nie wzdłuż, tylko panele na przykład tutaj. A ja dalej dam tylko 7 sztuk. No nie wiem, muszę to jeszcze sobie, bo jeszcze tego tak dokładnie przeglądałem, nie przeliczałem. Ale jest jeszcze jedna, słuchajcie, opcja. Jest taka opcja, o, i też nad nią się zastanawiam. Bo tak, tutaj, o, zobaczcie, nade mną plan był pierwotny w tym miejscu, żeby turbinę postawić. I tak, no i tutaj południowy zachód jest. I też się zastanawiam, czy właśnie tutaj na przykład sobie nie postawić jakiejś 5 kW instalacji, kąt 60 stopni, do niej wstawić falownik, normalnie glidowy falownik, tylko tak trzeba, no tu tam przekop robić, no mam 70 metrów przewodu, także AC by się poleciało i poddaje pod pod złącze gen, jako ten dodatkowy po prostu agregat, nawet może i by więcej tutaj wsadził. Kąt 60 stopni to ta instalacja już by od południa działała, a później tutaj nie ma żadnego zacienienia. No teraz mówię, ja dlatego to w listopadzie, końcówką listopada robię, bo tak to jest, ta rozpiętość coraz większa. I to by, powiem wam, nie było głupie, bo falownik używany gridowy to za grosze dzisiaj kupi, za 500 zł nawet jakąś tam piąteczkę kupi, bez żadnego problemu. Jakiegoś sofarka czy coś. Panele, jak to mówią, tanie jak barszcz. Konstrukcję to ja sobie ulepię, z czego mi się tam będzie podobało. Także koszt by nie był duży, a już by na przyszłość fajnie to dawało. Oczywiście bifacjale. Tutaj metr, metr do góry troszeczkę podnieść, tą do przodu to wynieść. To jest moja działka aż tamtąd, także tutaj by się nic nie działo. Ziemniaki by były troszeczkę krócej. W lecie by ta instalacja nie działała, tylko od jesieni do wiosny tak naprawdę. A tak to by sobie stała. No i tyle by sobie była. No bo trackery niestety, ale tutaj zacienienia mają inne rzeczy. No i tam no trochę mało. Jest ta wąska szczelinka i mało. Myślałem, że będzie lepiej. No mówię, jedynie to tak tutaj więcej nalepić tych paneli, ale wtedy by pasowało tu i tu. Także no rozkminy, cały czas rozkminy, nic nie kosztuje. Jeden dzień sobie posprawdzać, porobić zdjęcia, popatrzeć. No nie mam innej opcji. Z strony południowego wschodu tu już praktycznie dwie ściany tak naprawdę zajęte, bo tam też co mam 2-4 kW to pompa ciepła finalnie będzie inna, pójdzie na przód budynku, a tam jeszcze dojdą 3 panele, także wtedy będzie dodać
2,4 kW mamy, tak? Dwa panele, 3 panele, 1, 2, to mamy 3,4, 3,6 kW tam będzie. I tak myślałem, żeby wtedy też może się uda jakoś upchać te 3,6 kW też tutaj na drugą. I tak by to też zrobił na jednym. No nie wiem, zobaczcie, to wszystko kombinacja. Te cienie między pokazały jedno, a jak dojdzie dach do świąt, chłopaki mówili, że może się uda. Oby się udało, pogoda była, to i jeszcze troszeczkę inaczej na to popatrzę. No kombinacje, jak to u mnie cały czas kombinacje. Dobra, karteczkę jakąś biorę i sobie to podliczę, bo podpisuję, też wam to zwizualizuję, sam sobie na to popatrzę jakoś mądrzej. I już, tak jak zwykle, kombinowanie. Dobra, finał, lecimy i powiem wam, bardzo ciekawie to wygląda i zmieniło troszeczkę moją koncepcję. Czyli tak, słupek tutaj mamy godzinowy, to co było obserwowane. Tutaj mamy instalacja 2,4 kW na południowy wschód, kąt 55 stopni, panele bifacjalne. I tutaj mamy właśnie to, co leci jak procentowo uzysk. Tutaj mamy właśnie południowy zachód, ta instalacja, te same panele co tutaj, 0,8 kW, kąt 95 stopni, prawie, źle, chyba nawet źle zapisałem, bo 90 stopni jest kąt prosty, widzicie, 85 stopni, no i dobra, poprawka jest. I tutaj tak samo procenty, południowy zachód i tutaj mamy uzysk z Solar Trackerów. Także najpierw tutaj patrzymy procentowy temat i widać jak godziny tutaj wchodzą, prawda, to procenty nam rosną, czyli w najlepszym momencie o godzinie 10 i południowy wschód najlepszy uzysk był 80% mocy instalacji, także bardzo ładnie to sobie leciało. Już Solar Trackerów, bo one zawsze w słońcu, to powinny mieć jeszcze lepszy uzysk, ale zaraz przejdziemy do tego, dlaczego jednak Solar Trackery wypadły tak słabo, w przeciwieństwie do instalacji stacjonarnej, ale w kącie zimowym i kierunku, że tak powiem, zimowym, nie? I jak widzicie, no, jeśli już ta godzina później nam uciekała, to tutaj nam procenty spadały, ale proporcjonalnie można powiedzieć, nie wiem jak to dokładnie wyjdzie, tak jak tutaj nam spadają procenty, to wtedy zaczynają nam rosnąć, bo to jest południowy zachód, prawda? I tak do tej 12:30 bardzo ładnie to szło, bo już południowy zachód przejął inicjatywę. No teraz jest południe około 11, chyba 15, już 67%, a tutaj było 53%. No ale niestety 14 godzina, zobaczcie, tutaj dalej 16%, a tutaj już obcięło i z tego, co widzieliśmy właśnie tam na załączonym obrazku, Solar Tracker też już by zrobił cień na instalację i ona by klękła. Zacienione by były przynajmniej 3 panele, a to by obcięło też wszystko w cholerę. Także dało mi to, słuchajcie, dużo do myślenia, żeby się zastanowić nad tym południowym zachodem. Właśnie patrząc tutaj, jak ten południowy wschód sobie radzi i dodatkowo, że ja mam tutaj właśnie od samego rana do, że tak powiem, wieczora, no do południa, kiedy już zacienienie tutaj wchodzi, te panele jeszcze generują energię, bo tak jak widzieliście, cienie szły, ale pod spodem jest biały kamień i zawsze to światło wpadnie pod spód i zawsze jeszcze podświetli tą instalację dodatkowo, dadząc jakiś uzysk, co za chwilę wam tutaj pokażę. Także bardzo ładnie wychodzi południowy wschód, w moim przypadku kąt 55 stopni, jakby był 70 to by wyszło jeszcze lepiej, ale niestety musiałem się zmieścić z instalacją pod oknami. Tutaj jest potencjał, ale nie u mnie. Jeśli ktoś ma południowy zachód akurat cały odsunięty, to tak samo się zachowa jak u mnie południowy wschód. To jest lustrzane odbicie tak naprawdę, bo tutaj słońce i tutaj słońce. Z rana zawsze jest to słońce czyściejsze, nie? Chyba że jest mgła. Dobra. I teraz uzyski. To może nie na moje największe zaskoczenie, zdziwienie bardziej. Zobaczcie. 2,4 kW wyprodukowała 9 kWh, co nam daje 3,75 kWh z 1 kW. 0,8 kW wyprodukowała 1,6 kWh, to jest 2 kWh, bo niestety nie daliśmy jej szansy do końca słońca, żeby pokazała, na co ją tak naprawdę stać, bo ona zaczęła wchodzić w tę najlepszą fazę, no i obcięło, także sorry. Ale tutaj mamy dwa Solar Trackery i zobaczcie, 8,85 kW
produkcja 33,8 kWh, co nam daje 3,8 kW z 1 kW instalacji. Zobaczcie, tu 3,8, tu 3,75. Ktoś powie, to jest solar tracker do dupy, czy w ogóle, czy o co tu chodzi. I słuchajcie, już wam tłumaczę właśnie o co chodzi. Po pierwsze bierzemy lokalizację. Czyli tak, tam solar tracker 385 kW jest na starej technologii, panele monokrystaliczne mają już 8 lat. Sprawność jakoś tam troszeczkę straciły, ale to jest inna też technologia. I przewody 6 mm lecą do falownika 35 metrów, bo tam jest DC ciągnięte tutaj. Solar tracker 5 kW ma już bifacjalne panele 375, które już mają 4 lata, no już ponad 4 lata mają. I stamtąd idzie przewód 10 mm, którego długość jest od paneli, nie liczę tej pętli tam po panelach, tylko od paneli tam idzie 55 metrów przewodu, także na samych przewodach już generujemy stratę, mimo tego, że jest 400-500 V, na jednej 400, na drugiej 500, tam ponad 500 V, jednostronnigowe układy, to troszkę to wszystko ratuje, ale jednak ta odległość zrobiło jedno. Panele, tak jak ja patrzę po produkcji, no nawet te bifacjale 335, ja widzę, że to 10% po prostu lepiej dają jak te 275. I to nie z racji tego, że te są stare, te są młodsze, tylko technologia po prostu. Jest lepsza technologia, lepiej jest wykorzystane po prostu światło słoneczne. A ta instalacja 2,4 kW nie dość, że ma rok czasu, to też idzie na plus, ale taki to jest najmniejszy tak naprawdę ten uzysk. Pozwolę sobie łokcie, bo ten smartfon trochę waży. Drugi temat to jest taki, że to są bifacjale, najnowsza technologia, lepsze 400, właśnie jeszcze w kolejnej, jeszcze lepszej technologii. Ja już tam nie wchodzę w te technologie, ale widzę po uzyskach, jak to fajnie sobie, po amperach po prostu patrzę, jak to sobie fajnie na amperach leci. I to chyba druga była. Trzecia sprawa to jest przewód. Tu idzie przewód 4, a nie, tu idzie 6. O, tam jest 6 zrobione i to taką zwykłą 6, nawet nie solarną, ale ten przewód ma długość tutaj maksymalnie chyba 4 metry. Nie 35, nie 55 metrów, tylko 4 metry ma przewód, jest długość przewodu i tu, że tak powiem, ta pętla jest też bardzo krótka, bo panele są tylko w jednym rzędzie, także na samym przewodzie wszystko leci fajnie sobie tutaj bezpośrednio do falownika. I czwarty temat właśnie, że to jest bifacjal, ale jest ten biały kamień wysypany pod spodem i jak już to słońce właśnie widzieliście idzie pod kątem, to światło dostaje się pod spód i robi to robotę. Śledzenie już o tej porze roku już nie jest tego obrotu nie wiadomo ile. No i kąt, tutaj też kąt robił, bo to jest 55 stopni, czyli jeszcze bardziej te panele skierowane do światła. Także sami widzicie tutaj po tych wszystkich wyliczeniach, że teraz no w netbillingu, jak jesteście, albo w gridowcu, albo innych rzeczy, najlepiej to panele w pion stawiać. Bo w lecie zawsze wam nałapie tej energii, a w zipie to niskie słońce będzie najlepiej dawało. I na razie nie mam jak za bardzo, ale też kuszę się właśnie, żeby bifacjale tak postawić w pion koło ogrodzenia. To w zimie jeszcze jak od śniegu jeszcze się odbije światło, to będzie jeszcze lepiej to dawało, bo całościowo macie przez zimę, no jak sypnie tym śniegiem oczywiście, macie ten dodatkowy ekran, zimny panel, dodatkowe światło, no jednak tu procenty, tam procenty i widzicie, że no zrobiło to robotę. Także kierunek południowego zachodu u mnie to tak już nie do końca, chyba że ta instalacja właśnie tam z tyłu i to zrobi robotę, bo wtedy można też tam coś wyścielić pod spodem, żeby na trawa nie rosła, no jak już ma trawa nie rosnąć, to wolę białym wyścielić, nie? I wtedy to zrobi robotę, kąt 60 stopni załadować, tylko wtedy trzeba postawić tam dużą instalację, żeby to już, no żeby to zapieprzało, nie? I nic więcej, bo to ma tylko na te okresy przejściowe pracować, a w lecie może być wyłączona i tyle, tutaj się na falowniku wyłączy, ty się esiokiem, jak ja to mówię, wyłączy i będzie spokój. Także tak to wygląda. Teraz tak, wrzucę wam jeszcze te zdjęcia, jak to ten cień sobie wędrował na sam koniec, a ja was pozdrawiam serdecznie.
Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło i lecimy z tematem dalej.